To nie jest moja wina, że ja mam nadwagę, tylko tego, co ja zjadam. Ta chemia obecna w środowisku, która właśnie zaburza funkcję adipocytów komórek tucznych, każe im gromadzi tłuszcz, gromadzi. No i płody są o 200 gram cięższe. No ale płód nie ma problemów z ćwiczeniami czy z dietą. Nie ma definicji chleba w tym kraju. Mogę zrobić wszystko, dodać wszystko, co będzie wyglądało i sprzedaję to jako chleb. To my wam wyprodukujemy soczki, 0 kalorii i nie cukru, tylko słodzik będzie. Teoretycznie to by wyglądało dobrze, tylko że jak insulina się wydzieli, bo czuję, że idzie słodkie, to ja po południu i wieczorem nadrobię, to bo ja się rzucę i wtedy nie schudnę. I dziewczyna do mnie napisała, że po przeczytaniu książki bodajże tej pierwszej, czego ci ginekolog nie powie, postanowiła się zmienić tą dietę. I miała tak skierowanie w styczniu na 3 miesiączki 4 cm do szpitala. No ale by była kolejka i na czerwiec ją zapisano. Ale zrobiła to wszystko w międzyczasie. Lekarz jej robił USG i mówi, wie pani, tu są 3 miesiączki po 2 cm. Możemy tego nie operować. Wypicie 1-2 kieliszków alkoholu, ale 7 dni mózg musi się Metabolizm oczyszcza. Tak, po 2 kieliszkach alkoholu. Kto by pomyślał? Dziś serdecznie zapraszam na rozmowę absolutnie wyjątkową, gdyż moim i waszym gościem jest dr Tadeusz Oleszczuk. Cenię pana doktora szczególnie, gdyż jest to ginekolog, holista, lekarz z wieloletnim doświadczeniem pracy klinicznej, autor już 7 książek, edukator, którego pokochały nie tylko Polki, ale również obywatele płci męskiej, a prywatnie niezwykle ciepły, uważny, empatyczny i bardzo ciekawy człowiek. Tadeusz, bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie, że dziś będziemy mieli okazję porozmawiać. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie. Hipokrates mówił, że jesteśmy tym, co jemy. Nauka dziś mówi, że nawet 70% chorób wynika ze złej diety. Wydawałoby się, że technologie i medycyna nigdy w historii ludzkości nie były na tak wysokim poziomie, jak obecnie są, a jednak na przestrzeni ostatnich 40-50 lat doszło do 3-krotnego wzrostu zachorowań na nowotwory, choroby układu krążenia, autoimmunologia, wszystkie choroby rosną, zaburzenie emocjonalne, psychiczne. Co się dzieje? Co nas truje? Pojawiły się choroby, których nigdy wcześniej nie było. Stłuszczenie wątroby niealkoholowe u dzieci. I też Hipokrates mówił, że dobre jedzenie może być lekiem, a złe jedzenie będzie wymagało leczenia. Krótko mówiąc, to co jemy się zmieniło przez 40 lat. Przemysł spożywczy, żeby produkować dużo i tanio, dodaje bardzo dużo dodatków i tam nie ma tych wartości odżywczych. Nawet w definicji żywności, my często już nie jemy żywności, bo żywność powinna dać mi energię, ATP i składniki białka, tłuszcze do budowania błon komórkowych, do budowania ciała. Natomiast jeśli mamy ponad 10 000 dodatków do żywności, jak zobaczymy długa lista składników tego, co jemy, żywność wysoko przetworzona, to jest przyczyna. No i cukier wszędobylski. Wszędzie dodawany pod różnymi postaciami jest 262 nazwy cukru, żebyśmy się nie zorientowali, czytając skład jakiegoś produktu, że tam jest cukier, tam jest cukier, tam jest cukier, tam jest cukier. Bo jeśli producenci dodają cukier w postaci fruktozy wysoko zagęszczonej, to bardzo mocno uzależnia. Narkotyk XXI wieku, jak ty to mówisz pięknie. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Tak, i to jest nam niepotrzebne, bo glukoza i fruktoza ma ten sam wzór chemiczny C6H12O6, ale fruktoza 6-7 razy silniej robi glikację, czyli niszczy strukturę białek, kolagenu, powoduje zmarszczki, zaburzenia hormonalne, metaboliczne. Ta fruktoza stłuszcza właśnie małym dzieciom też wątroby, metabolizuje się jak alkohol. Nie potrzebujemy jej do żadnego ciągu. Właśnie, żadne przecież procesy biochemiczne nie wymagają fruktozy Tak, to nam do życia nie jest potrzebne. Tak jak alkohol nam jest niepotrzebny. Nie ma żadnego mechanizmu biochemicznego w żywych komórkach ludzi na tej planecie, które by wymagały fruktozy. Tak jak potrzebujemy na przykład witaminy D, C i tak dalej, czy magnezu, czy białek, aminokwasów, potrzebujemy. Natomiast fruktozy nie. Oczywiście jeśli ja zjem jabłko w całości, to tam, czy pomarańcze, to tam jest błonnik, to super, dla tego błonnika to warto jeść. Natomiast ta wysublimowana, wyekstrahowana, dodatki słodkie, ten sam cukier właśnie, my we krwi też nie badamy cukru, tylko poziom glukozy, Dokładnie. a nigdy nie zbadamy fruktozy. A to ona nam robi to uzależnienie bardzo silne. Glukoza nie uzależnia, bo ona jest składnikiem skrobi. To jest materiał energetyczny, spali się na ATP, ale fruktoza uzależnia i robi tą glikację, czyli niszczenie struktury białek, przeciwciał, receptorów. Robi nam dużo krzywdy. I jeśli tego nie wiemy, a to producenci masowo dodają, no to jak ja kończyłem studia 40 lat temu, to mięśniaki macicy dotyczyły na przykład 10-20% kobiet, obecnie 60-70%. To, co się zmieniło, ilość nowotworów, ilość chorób układu krążenia, jakbym miał powiedzieć jedno słowo magiczne, co zmienić w swoim życiu, żeby poczuć różnicę na 2-3 tygodnie. Zobacz, to wywal cukier i wszystko, co słodkie i zamienniki.
I tutaj też producenci wychodzą przed szereg, bo mówią tak, to my wam wyprodukujemy soczki, oczywiście nie będzie tam błonnika, 0 kalorii i nie cukru, tylko słodzik będzie. No to brzmi dobrze. Czyli jeśli ja wypiję coś takiego, a jeszcze dodadzą witaminy, to powiedzą, że to jest z witaminami. To już w ogóle zachęci. Tylko, że jak ja coś jem słodkiego, ten plastik właśnie, który udaje słodziki, udaje słodkie, to język to rejestruje, że jest słodkie, mówi do głowy, że idzie słodkie, ta głowa do trzustki, trzustka produkuje insulinę, bo idzie słodkie. Czyli jeśli ja jem te rzeczy, zamienniki, słodziki, no to teoretycznie to by wyglądało dobrze, tylko, że jak insulina się wydzieli, bo czuję, że idzie słodkie, to ja po południu i wieczorem nadrobię, to bo ja się rzucę na coś, bo ja będę chciał konkretnie coś zjeść i wtedy nie schudnę. Czyli mimo, że tu jest 0 kalorii, brzmi fajnie, 0 cukru, A jeszcze dopaminka. tak, ona jako nagroda, to się wydzieli, a fruktoza powoduje działanie przecież środek nagrody, glukoza nie. Fruktoza nie ma hormonu, który powie mi, że już wystarczy. Czyli jeśli ja wypiję sok ze 6-7 pomarańczy, to wypiję go bardzo łatwo, bo nie będę czuł, że już jestem nasycony. Ale jak ja mam zjeść 7 pomarańczy, to mi się to nie uda. Cała kultura amerykańska, prawda? Te soki w takich wielkich dzbanach sprzedawanych, w takich Tak. ogromnych pojemnikach i to karmi się to społeczeństwo, wkłada się, programuje, że to jest takie zdrowe z rana wypić wielką szklankę soku. Tragedia. No nie. Dzieci są przecież, że to jest, matki myślą, że to jest takie zdrowe, że soczek da dziecku. Tragedia. Tak, tak. 93% Amerykanów ma zespół metaboliczny. Właśnie z Dokładnie. tego tytułu, że stłuszczona wątroba. 45% dorosłych ma stłuszczoną wątrobę, czego nigdy wcześniej nie było. 25% dzieci w Stanach ma stłuszczenie wątroby, niealkoholowe. Właśnie, bo ta fruktoza się nie może metabolizować tak normalnie, spalić, tylko idzie jako stłuszczenie wątroby, jeśli jest jej tak dużo. No i te słodziki jeszcze robią drugą rzecz. Nie dość, że nie schudniemy na tych i tam to brzmi marketingowo dobrze. No to one łączą się z receptorami komórek tucznych i mówią tym komórkom, gromadźcie tłuszcz, zbierajcie tłuszcz. Czyli w tej żywności wysoko przetworzonej, gdzie są te dodatki, one błędnie do receptorów się przyłączają naszych i zaburzają funkcjonowanie komórek tucznych. Czyli to nie jest moja wina, że ja mam nadwagę, tylko tego, co ja zjadam. To tak to wygląda. Czy nie to, że nie jedz tyle albo ruszaj się, to nie o to chodzi. Dlaczego płody, noworodki są urodzone w tej chwili, noworodki, bo płód to do porodu, noworodki 200 gram cięższe na przestrzeni ostatnich 20 lat na całym świecie, cała półkula ziemska, dzikie zwierzęta są cięższe, no bo już też te czynniki chemiczne, środowiskowe, ta chemia obecna w środowisku, która właśnie zaburza funkcję adypocytów komórek tucznych, każdy im gromadzi tłuszcz, gromadzi. No i płody są o 200 gram cięższe w tej chwili obecnie. Sami tyjemy właśnie z tego tytułu. No ale płód nie ma problemów z ćwiczeniami czy z dietą. Czyli właśnie te czynniki środowiskowe na nowego krzywo. Oczywiście przyczyn otyłości jest bardzo dużo, ale jedną z nich jest właśnie ten czynnik Tak, środowiskowy. tym bardziej, że już dzisiaj udowodniono, że tak naprawdę czynniki genetyczne wcale nie stanowią większości, tylko mniejszość ewentualnych powodów do zachorowania, a środowisko wpływa dużo bardziej. A zobaczcie, jak to jest. Wchodzimy do supermarketów i właściwie 90% tego, co masz dostępnego do kupienia, to jest przetworzona żywność. Tak naprawdę chemia, de facto chemia. Można by było zaopatrzyć się w sklepiku osiedlowym, kupić, jak ty to mówisz, warzywka, owocki, w domu sobie przygotować, bo wtedy wiesz, co gotujesz. No tylko co wtedy z Big Food, który tak pięknie nam to wszystko opakowuje, układa na wysokości wzroku. Dzieci wybierają, zawsze sięgają po te kolorowe rzeczy, które nie mają żadnej wartości odżywczej, tylko są puste kalorie. To często nie jest żywność w ogóle, bo te żelki na przykład, no to tam jest tyle dodatków chemicznych, to nie ma błonnika, ani niczego odżywczego, ani witamin, nawet jeśli ktoś doda do tego sztuczne witaminy, czy w ogóle cokolwiek. Bo definicja żywności jest taka, że ja z tego będę miał energię, czyli ATP powstanie i budowanie tkanek, białka, tłuszcze, bo błony komórkowe, hormony i tak dalej jest potrzebne to jest. Natomiast żywność wysoko przetworzona, jeszcze to się nazywa żywnością. To nie powinno się nazywać żywnością. Nie ma definicji Dokładnie chleba tak. w tym kraju. Mogę zrobić wszystko, dodać wszystko, co będzie wyglądało i sprzedaję to jako chleb. Krótko mówiąc, jedząc takie rzeczy, mając nadzieję, że jemy zdrowo, czy dobrze, czy ktoś to nadzoruje, no to co jakiś czas się okazuje, że jakaś żywność jest wycofywana, bo przekracza dawki toksyczne, jakiegoś dopuszczone, właściwie też lepiej nie jest w związku, gdzie ma dopuszczone dawki toksyczne. To w ogóle jest. To jest w ogóle, gdzie my jesteśmy i mogące powodować wady płodów. No to, i to jest wycofywane, czyli kto w sklepie jakoś tam leżało, ktoś to kupił, ale w pewnym momencie się okazało, że przekracza te dawki, zostaje wycofywane. Czyli ilość tych dodatków, która 40 lat temu to było 170 dodatków takich do żywności, to w tej chwili jest ponad 10 000. Jeśli można z tych dodatków zrobić coś, co będzie wyglądało, pachniało, smakowało i tak dalej,
i kusiło tym swoim opakowaniem, chrupiącym jakimś, no to nie musi być, to nie jest żywność. Wobec tego, tak jak mówimy, że wejście do kuchni, kupienie sobie ekologicznych warzyw, zrobienie samemu, to już nie będzie żywność przetworzona. Oczywiście, jeśli ja zamrażam, to przetwarzam, ale to nie jest, nie ma tam dodatków. Ja wiem, co ja dodałem, jakie zioła, żeby to smakowało, a kupowanie gotowych potraw, to już jest w ogóle masakra, bo tam to ma środki konserwujące i potem te konserwujące mają niszczyć wszelkie życie, żeby nie spleśniało i tak dalej. To nam niszczy naszą mikrobiotę, te Dokładnie. środki konserwujące. Tak samo zresztą bardzo ładnie opowiadasz o tym, jak mięso, jak trzeba uważać, dlatego że jest tak naszpikowane i antybiotykami, i lekami, a przecież no, jak to zwierzę się tym żywi, to potem w momencie, kiedy my spożywamy, to dokładnie to samo wszystko ląduje w naszym przewodzie pokarmowym i tak samo wyniszcza i mikrobiom jelitowy, wyniszcza nas i doprowadza do permanentnego stanu zapalnego w organizmie. Tak, prawda? to jest słowo klucz, ten stan zapalny w organizmie, który zaczyna się w jelitach. Bo jeśli mamy nieszczelność jelit, no to tam przechodzą toksyny, całe bakterie, związki chemiczne, które zjadamy, toksyczne, potem to krąży we krwi i robi nam rozszczelnienie bariery krew-mózg. Wobec tego ten mózg nie pracuje prawidłowo. Często żywność wysoko przetworzona ma nadmiar omega-6, które działają prozapalnie. Ten stan zapalny, te adipocyty, które nadmiernie gromadzą tłuszcz, one nie są w stanie ich gromadzić w nieskończoność, tylko w pewnym momencie pękają, rozrywają się komórki tkanki tłuszczowej i wylewają z siebie związki zapalne. My możemy je zbadać, interleukiny 1,6, TNF czy CRP może zrobić stan zapalny, mierzyć organizmu, ale to tylko świadczy, jak bardzo duże są zniszczenia. Krótko mówiąc, bez zmiany diety nie jesteśmy w stanie zadbać holistycznie o swoje zdrowie. Absolutnie. I taki pacjent będzie chodził od jednego specjalisty do drugiego, szukając pomocy. Ja się śmieję, że czasami ktoś ma zapalenie zatok i nie rozumie tego, że tak naprawdę przyczyna się zaczyna w ogóle w jelitach. Tak. Czy alergie. Czy alergie, albo na przykład zaburzenie emocjonalne, psychiczne. Tak, dokładnie. Latami chodzą, szukają pomocy u psychiatrów. Coraz to kolejne leki dokładane są, a tak naprawdę problem toczy się w jelitach. Bo jeśli nie znajdziemy przyczyny, a leczymy tylko objawy, to nie dość, że się nigdy nie wyleczymy, to do niczego nas to nie doprowadzi. Będą tylko zmieniane leki na jakieś coś, co wygląda jak trądzik na przykład, czy właśnie zaburzenia, lęki, depresje, drażliwość. To też mogą być pasożyty, ale to wszystko się jednak sprowadza do stanu zapalnego w jelitach. A wysoki poziom stresu też nam zabiera odporność, bo limfocytów T jest wtedy komórki układu immunologicznego, czyli dieta i stres już jest i warunki środowiskowe. Ja tak pokazuję 3 proste rzeczy. Dieta, stres i warunki środowiskowe. Jak się to ogarnie świadomie, dlatego potrzebna jest taka edukacja, żebyśmy sami na siebie zwrócili uwagę, co możemy dla siebie zrobić. To jest to, co ja zawsze powtarzam i widzisz, skończyłam medycynę, bardzo dużo czasu poświęciłam też na taki swój rozwój naukowy i dzisiaj po 20 prawie 5 zaraz będzie latach od ukończenia studiów, właśnie do takiego wniosku doszłam, że odpowiedzialność za zdrowie każdy z nas za swoje zdrowie ponosi sam i nie można oczekiwać od systemu, od lekarzy, że zrobią robotę za nas, bo faktycznie w takiej sytuacji to, na co możemy liczyć, że dostaniemy coraz to kolejny lek do worka leków, które już bierzemy. I warto jest zwrócić uwagę na coś, co fenomenalnie jest w stanie poprawić jakość naszego życia, a w sumie w sposób taki, powiedzmy, najmniej inwazyjny. Wystarczy zmienić całkowicie koszyk zakupowy Tak. w momencie, kiedy zaopatrujemy się w produkty do przygotowania posiłków. Jeśli już nie mamy takiej możliwości, korzystamy. Genialna jest dieta, którą pan doktor stworzył u mamy, świetna naprawdę i sama wiem z otoczenia moich koleżanek i dziewczynek, które mówią, że faktycznie po 2 tygodniach stosowania czują jak na nowonarodzone, Tak, energia tak. wraca, lekkość czują, więc to można na sobie przećwiczyć i sprawdzić i tak naprawdę nie trzeba dużo czasu. Wystarczy nawet takie 2-3 tygodnie i już widać różnicę. Przygotowując się do naszego spotkania, miałam okazję obejrzeć wywiad twój z piekarzem Bogdanem. Powiedz coś więcej na temat tego glutenu i tego pieczywa, które jest dostępne w Polsce dzisiaj. Przede wszystkim nie ma definicji chleba. Czyli jeśli ktoś zrobi z czegokolwiek, z te mąki takie, najróżniejsze oczywiście piekarnie chcą zarobić, producenci, rolnicy chcą zarobić. Wobec tego, jak się stosuje dużo oprysków, mąkę, to ziarno jest modyfikowane, żeby te opryski wytrzymało, a resztę życia, żeby zabić na tym polu, żeby nie było żadnych chabrów, maków, żeby to pole nie było poprzerastane. Jak najwięcej było. Tak, no to jest dodawana chemia, pestycydy, herbicydy, fungicydy. To potem idzie w tym duża ilość glutenu w tej pszenicy, żeby była. No, gluten nie jest potrzebny do życia i nasza mikrobiota tego nie widzi. Tak
tak jak nie żywi się cukrem nasza mikrobiota. Tak naprawdę powinniśmy dbać o naszą mikrobiotę, bo ona decyduje o naszym zdrowiu, o szczelności jelit. Ona powinna być jak najbardziej bioróżnorodna. Krótko mówiąc, jeśli ja jem coś, co było pryskane, sypane, modyfikowane genetycznie, żeby te opryski wytrzymać, żeby nie zabiły tego, to jako produkt to jest fajnie do wyprodukowania. Plony są 10 razy lepsze, pieczywo lepsze, ma konsystencję i tak dalej, ale to nie ma wartości odżywczych. Tak jak mąka, płaskórka, samopsza czy orkisz. Chociaż to jest pszenica, orkisz, ale płaskórka, samopsza, jeżeli ja to popryskam, to zgnije, nie urośnie mi z tym, czyli nie da się masowo wykorzystać. Czyli jak ktoś chce kupować taniej, no i nie ma definicji chleba. Co to jest chleb? Nie ma definicji. Czyli jeśli ja coś robię, wygląda i smakuje, pachnie i tak dalej, no to ja to sprzedaję jako chleb. Natomiast ile tam jest tej chemii, ile tam jest zautomatyzowanej, ze słabej jakości mąki się, a komputer analizuje, co pododawać, to co Bogdan mówił i dodaje tutaj trochę tego, żeby to wyszło efektywnie, coś takiego, co będzie przypominało tamtą, wszystko jakość dobrą i my to kupujemy, to też widać różnicę, jak ja sobie sam zrobię z płaskórki czy z ostki takiej mąki, to pieczywo, że ono mi poleży, że jest zupełnie inna konsystencja, ono jest ciężkie i tak dalej, niż to, co kupuje białe pieczywo, które no, tej wartości odżywczej takich nie ma, a wręcz no, generalnie mając tą ilość chemii, to codzienna dawka takiej chemii, to niestety nam trochę masakruje naszą mikrobiotę. Tak, koszmar, trujemy się tak naprawdę. No ja pamiętam, jak kiedyś bardzo chętnie też używaliśmy w domu mąkę bezglutenową, a któregoś dnia tknęło mnie, że jednak warto czytać etykietki, a nie zaufać, że to jest po Tak. prostu mąka bezglutenowa. W momencie, kiedy czytałam tą całą etykietę, natychmiast cały worek tej mąki wylądował w koszu na śmieci, bo byłam przerażona, że w ogóle nie wpadłam na pomysł wcześniej sprawdzić, jakie tam są składniki. Celuloza i mąka kukurydziana, gdzie kukurydza była pryskana. I tak To jest samo. sama chemia. Dokładnie, sama chemia. I to jest jeszcze większy syf, niż gdybyś normalnie zjadła. I ten gluten masakruje tą naszą mikrobiotę. Przyczynia się do rozszczelniania bariery jelitowej i wtedy wszelkie antygeny, bakterie i te toksyny się dostają bezpośrednio do krwi. To wszystko oczywiście krąży, robi nam stan zapalny całego organizmu, bo my nie jesteśmy tylko jelitami w jakiejś tam szufladce, tylko to, co się dzieje w jelitach, za chwilę się dzieje w całym organizmie. Oczywiście, jesteśmy całością. Kazeina, laktoza. Tak, 20% osób ma nietolerancję kazeiny. I ja dlaczego to mówię? Żeby na próbę na 2-3 tygodnie wywalić całkowicie nabiał, zostawić sobie masło, jeśli już ktoś musi, w ogóle bym wywalił twardo, ale już musi to żółty jogurt, kefir, ale koziowczy, to chciałem powiedzieć. Ale wywalamy twardo, bo są osoby, które wiele lat się bujają z alergiami, nietolerancjami, wzdętym brzuchem i tak dalej, a codziennie jogurcik, kefirek, bo słyszały, że to jest zdrowe. Tak, ten jogurt, kefir, który moja babcia robiła. To tak, bo ona wydoiła krowę, kozę i zrobiła z tego, to tak. I tam były te bakterie, to tak. Natomiast to, co teraz, jak ja spojrzę na nakład, co tam było pododawane, ile tam ta krowa jadła czego po paszy i tak dalej, bo ta kukurydza pryskana na pola, to nie po to rośnie, żeby było ładnie, tylko właśnie, żeby jako pasza idzie, to dla kurczaków, dla wieprzowiny, tak kukurydza jedzie jako pasza i zmielone całe, no dobra. Czyli za dużo widziałem osób, które po odstawieniu kazeiny powiedziały, świat mi się zmienił. Zupełnie nie mam wzdęć brzucha, jest lekkość i tak dalej. Wywaliła twardo te produkty od krowy. No bo jeśli ja popatrzę, to co tam się znajduje, jak to było produkowane i co tam było podawane, to wszystko, to niestety tam może być tak, że to będzie działało prozapalnie. Wobec tego jeszcze sobie dorzucamy do tego. I często jako ginekolog zauważyłem, że jak wywalam cukier i nabiał twardo, to dziewczyna mówi pierwszy raz w życiu niebolesna miesiączka. Bo spada poziom tych cytokin, tego mediatorów zapalenia. Ale ci więcej powiem nawet, że mam sytuację taką nawet prywatnie, że mięśniaki, które były wielkości X po odstawieniu kazeiny, uwaga, pół roku później zmniejszyły swoje wielkości. Dokładnie. I może nie znikną, bo to już jest ognisko. Ja mam te same dane i dziewczyna do mnie napisała, że po przeczytaniu książki, bodajże tej pierwszej, czego ci ginekolog nie powie, postanowiła się zmienić tą dietę. Wywaliła cukier, wywaliła nabiał, tam zastosowała omega-3, probiotyki oczywiście i miała tak skierowanie w styczniu na 3 mięśniaki 4 cm do szpitala. No ale była kolejka i na czerwiec ją zapisano. Ale zrobiła to wszystko w międzyczasie. No i poszła w czerwcu, bo 3 mięśniaki po 4 cm, to macica ma 4/6. Także to taka wielkie to było, jak prawie że 3-miesięczna ciąża, taka duża ta macica z tymi mięśniakami. A lekarz jej robił USG i mówi, wie pani, no ma pani 49 lat, tu są 3 mięśniaki po 2 cm. Możemy tego nie operować. Będziemy obserwować. Tak, ale czyli gdybym ja nie dostał tego maila, ona mi wysłała te dane, te USG tam sprzed roku i tak dalej i była w szoku, że jakieś logika w tym jest, ale że można to osiągnąć, ten stan zapalny dookoła tego mięśniaka, który się tworzył, czy w ogóle stan zapalny zgasić, jest dieta przeciwzapalna, są kurkuma, kardamon, całe przyprawy, są zioła, oczywiście tak, ale wywalmy ten cukier i tą kazeinę, która u niej akurat, bo są osoby, które tolerują, proszę bardzo, niech sobie, jeżeli nie mają z tych problemów, jest okej. I jednym takim czynników, których ja mogę sobie najtaniej ocenić, czy u mnie jest wszystko dobrze, to są wypróżnienia. Jeżeli stolec jest raz dziennie rano bez łaski, spoko. Natomiast jeśli mam co 3-4 dni zaparcie, albo 5 razy
razy dziennie, to mam coś do zrobienia. Żałuję, że ja w swojej podróży po zdrowie, jak wiesz, jestem endokobietą, tak późno zderzyłam się z tym, jak ty nauczasz, a musiałam sama przejść tą całą drogę, sama poszukiwałam metodą prób i błędów, czytałam, szkoliłam się i faktycznie jedyne, co rzeczywiście w ogromnym stopniu mi pomagało, to była zmiana diety, kiedy totalnie dieta przeciwzapalna dawała Efekty. wyniki. Porozmawiajmy jeszcze o mięsie, bo mięso i tłuszcze zwierzęce też temat dosyć kontrowersyjny. Jedni uważają, że to jest absolutnie konieczne. Ty wiem, że preferujesz i często zalecasz bardziej białko roślinne. Chciałabym, żebyś powiedział dlaczego. Wszystkie aminokwasy, które nam są potrzebne do budowy mięśni, do budowy tkanek, aminokwasy, bo jesteśmy zbudowani z aminokwasy, nasze białka, to są roślinne białka. Jeśli jemy same roślinki, mamy w przyrodzie zwierzęta, mamy szympansa, mamy słonia, mamy hipopotama, duże, potężne zwierzęta, które nie łapią małp, nie jedzą ryb, tylko jedzą same roślinki. Okej. To jest 20 aminokwasów obecne w roślinach i sobie to zapewnimy. Natomiast mięso ma znaczenie, bo tam jest witaminy z grupy B. Czyli jeśli już jakieś mięso, to raz w tygodniu gotowane, nie smażone, żeby nie było tłuszczy, trans i tak dalej, ale raz w tygodniu. No i Gotowane. też jakiś upraw pewnie taki Tak, i bardziej niech ta krowa, niech ona je trawkę, a nie jest karmiona paszą, kukurydzą pryskaną właśnie, że nawet nie widzi światła. Ta świnka tak samo, tutaj też niekoniecznie. Czyli jeśli już to wołowe, czy indyk gotowany raz w tygodniu, proszę bardzo, to tak. I z tym mięsem jest w ten sposób, że osoby, które jedzą to mięso takie przemysłowe, które sobie kupujemy w sklepie, te różowe szyneczki, szynka mojej babci była sina, taka szczara była, bo babcia nie kombinowała tam z azotanem, nie sypała tam, które się potem w jelitach zamieniają na toksyczne dioksyny, które zwiększają ryzyko raka jelita grubego, w 3 najczęściej występujących nowotworów rak jelita grubego i u dziewczyn i u chłopaków. A rak jelita grubego to jest rak przewodu pokarmowego, a przewodu pokarmowego był przewlekły stan zapalny, a przewlekły stan zapalny my jemy błonnik, mamy jeść rośliny. Nasz przewód pokarmowy przez tysiące lat powstawał na zasadzie jedzenia roślin, a nie jedzenia mięsa, tak jak się obecnie to czasem robi, że codziennie jak nie ma mięsa, to się dzień w ogóle się nie liczy. Czyli takiej ilości mięsa, które nie ma błonnika i nasza mikrobiota nie widzi tutaj, to wobec tego powstaje często patologiczna mikrobiota. Ja już nie mówię o tej chemii, która by dodana, która jak gdyby dopala stanu zapalnego w jelitach. No to nie dziwmy się, że potem wzrastają polipy w jelitach, czy są uchyłki i tak dalej, no bo tam wszystko to mięso musi się jakoś tam to metabolizować, no więc to raczej patologiczna mikrobiota jest niż ta nasza fizjologiczna, która by potrzebowała błonnika roślinnego, który działa jak mop i to wszystko wyrzuci. Jeśli do kogoś jeszcze dołączymy zaparcia, czyli że te toksyczne związki tam siedzą długo, to co 4 dni, czasem rekordzista raz na tydzień się wypróżnia, no to ilość działania tych toksyn, siła tych toksyn jest tak duża, że już coraz młodsze osoby mogą mieć to ryzyko raka jelita grubego. Oczywiście nowotwory, jeszcze mutacje genetyczne można sobie zrobić, czy tam jest to w genach zapisane. Można zrobić onkopakiet, stopień zanieczyszczenia ołowiem, arsenem ale kluczowe będzie, żeby był błonnik roślinny. Odżywia naszą mikrobiotę, ona nam uszczelnia jelita, ale błonnik też działa jak mop, ten nierozpuszczalny. Wywali nam te toksyny, które z tego mięsa tam się nazbierały. Krótko mówiąc, jeśli mięso to okej, ryby to tylko dziko żyjące, śledź dorsz, sardynka, bo jeśli hodujemy łososia, to mu też dajemy pryskaną kukurydzę, tam nie ma jodu ani omega-3. No i to jest dużo takich pułapek, gdzie ja sam kiedyś nie padałem, że myśląc, że jem coś zdrowego, się jednak okazywało, że została podniesiona dopuszczalna zawartość związków toksycznych tam z jakiejś wartości do jakiejś tam trochę większej. No bo to, czyli producenci nie są zainteresowani, żeby nam było zdrowo. Rząd musi współpracować z producentami, też edukacją. Ja mówię o edukacji. Natomiast jeśli my sami, to co się dzieje właśnie, bo sobie szukają, chodzą po lekarzach, dowiadują się, każdy ze swojej strony lekarz, specjalista coś tam powie, coś tam wypisze, ale jak ja sam nie zobaczę, co się dzieje, kiedy odstawię pszenicę, kiedy odstawię cukier, kiedy odstawię kazeinę, to co mi zostanie? Ekologiczne warzywa, spróbować przez 2-3 tygodnie, bo to już wystarczy, żeby się, jelita się bardzo szybko goją, ale też jeszcze bioróżnorodność mikrobioty, plus probiotyki, plus omega-3, plus magnez, oczywiście też jest to ważne, ale bez tego punktu pierwszego, czego na pewno nie jeść, przynajmniej na te 2-3 tygodnie, no to nie da się zrobić dobrze. Dlatego sięgamy po różne suplementy, coś włosy wypadają, to ja sobie wezmę takie suplementy, ale może masz pasożyty, może masz przewlekły stan zapalny, bo codziennie jogurcik albo mleczko do kawy sobie dodajesz. I ja to też przechodziłem sam, wszystko o czym tu napisałem w tych książkach, sam sam zauważyłem, sam widziałem różnicę pamięci, koncentracji czy mgły mózgowej, to są niesamowite rzeczy. Plus jeszcze wtedy można, jak już jesteśmy na górce, zioła sobie adaptogeny dorzucić, no to się nam świat otwiera. I jedyno,
czego żałuję, że nie ma takiej w edukacji, to że osoby 50 plus godzą się na to, czy 60 plus, bo ostatnio piękną taką dostałem relację. Panie doktorze, zastosowałem się do tej diety, wywaliłem to, mnie nie bolą kolana. Ja rano wstaję, się czuję zdrowa, nic mnie nie boli, mam aktywność, lepiej mi się myśli, pamięta, libido mi wzrosło po miesiącu zmian tutaj takich. Czyli, a ja zawsze myślałam całe życie, że jak mnie kolano boli, to ja już mam tyle lat, 60 plus, to że tak musi być, że mnie kręgosłup bola, była sztywność, że tak musi być, że mam zaburzenia snu, że już mam po prostu tyle lat peseloza i tak ma być, no bo już mam tyle lat. No nie ma tak być. I dlaczego to mówię? Nie chcę, żeby te osoby 50 plus czy 40 plus godziły się na to, że już mam tyle lat, to tak nie. Ja sam mam 62, ale lepiej się czuję niż miałem 50. No dzięki tym zmianom. Skoro to działa, no to mogę to mówić, dlatego te kropki są ważne. Ale absolutnie, no wiesz, no moja mama uważa mnie za terrorystkę, ma 68 lat, miałaś okazję zobaczyć, jak wygląda dziewczyna, Cudowna ale, kobieta. ale to też jest praca i to też jest takie szkolenie, bez końca edukowanie. Ja mamie przez bardzo długi czas powtarzałam, że mama, ja wiem, że ciastko do kawy jest super, ale to jest nawyk, to jest program, który zostałaś gdzieś tam nauczona. Odstaw to, zobaczysz, bo przecież już miała. Ja w ogóle moje zainteresowanie tak naprawdę tą całą medycyną holistyczną, ale też w odróżnieniu od ciebie, ja mam duże zamiłowanie do biohackingu i tak dalej, wynikało tak naprawdę z tego, że moja mama dostała rozpoznanie insulinooporność. No. I ja zaczęłam poszukiwać sama, zaczęłam zgłębiać temat, bo nie godziłam się na to, że ma być na lekach. Tak. Stwierdziłam, że na to jeszcze zawsze przyjdzie czas. No i muszę powiedzieć, że akurat biedna jest, bo nie ma wyjścia ze mną, musi się słuchać, ale efekty są takie, że właśnie w zeszłym tygodniu miała zrobione badanie, cały taki raz do roku robię cały pakiet, pełen przegląd. Tak. Miała współczynnik Homa. HOMA 11 2 lata temu. Dzisiaj my nie mamy żadnej insulinooporności. Wszystkie wyniki badań w normie, profil lipidowy, wszystko w normie, ale Cudownie. stosuje się omega-3, dieta, cukier bardziej patrzy niż je, więc to działa, Można. tylko można. I tak naprawdę ona sama właśnie mówi, że jak już pokonała tą barierę, przede wszystkim w głowie, Tak. czuje się lekko, jest jej dobrze. No ja niestety mnie zmusiło życie do zmian swoich nawyków dietetycznych. Ja pamiętam na przykład no, dużo pracowałam i wracałam do domu i wieczorem uwielbiałam sobie, uważam, że to jest w ogóle zdrowe, że super kieliszek czerwonego wina do kolacji, żeby tak zrelaksować. I dopiero jak widziałam, że coś jest nie tak, ja dopiero zaczęłam dochodzić, że eliminowałam powoli wszystkie te czynniki zapalne. Też bardzo ładnie mówisz właśnie o alkoholu. Też ostatnio gdzieś czytałam, że są badania, które nawet wykazują, że wypicie 1-2 kieliszków alkoholu Dziennie. Zwiększa ryzyko raka 7 piersi. dni, ale 7 dni mózg musi się Metabolizuje, oczyszcza. Tak, detoks 7-dniowy jest Zniszczeń. konieczny, tak, żeby po 2 kieliszkach alkoholu, kto by pomyślał, jakie inne zdrowe nawyki żywieniowe możemy wprowadzać, żeby wspierać ten organizm w walce z Matrixem. Świetnie. Doskonałe pytanie. Po pierwszym punkcie wyrzucenia cukru, żywności wysoko przetworzonej, teraz zabieramy się za to, co powinniśmy jeść. Real food, prawdziwą żywność, wyhodowane w ogródku własne buraczki, pomidory, marchewka. Ja wiem, że nie każdy ma ogródek i sobie hoduje, ale takie ekologiczne warzywa powinniśmy jeść. A jeśli idziemy dalej, kiszonki. Tanie, proste do zrobienia. Jeśli ktoś je spryskał i tak dalej, to mi to zgnije, ale prawdziwe, wartościowe warzywka, kiszon, kapusta jest cudowna, buraczki doskonałe. My mamy naprawdę w tym kraju cudowne Polska, rzeczy. tak, kiszonkami. Tak, z którymi możemy czerpać. I to nam robi dobrze naszej mikrobiocie. Zakwas z buraków. I ludzie bardzo często lubią buraczki, a nie wiedzą dlaczego. A czasami właśnie jak ktoś tak porywa się, że wie, że są problemy i zaczyna jeść kiszonki i nagle wzdęcie i nie jest w stanie, nie rozumie, że najpierw trzeba właśnie podleczyć stany zapalne, a dopiero można wprowadzać. Więc to też jest taki element, że trzeba troszkę uważać, prawda, z kiszonkami, że najpierw trzeba wyciszyć stany zapalne. No to oczywiście. I stopniowo prowadzić. Ktoś mówi, że nie trawi cebuli, bo od razu będzie miał wzdęcie. No to gotowaną. Niech zacznie od pół, bo pomału się wykształci mikrobiota, która mu to będzie ogarniała. Jak w siebie nagle wrzuci coś dużego, czego przez wiele lat nie jadł, no to ta mikrobioty nie będzie miał. Wobec tego to mogą się skończyć biegunkami. Czyli do wszystkiego się trzeba przygotować, ale nastawiać się na jedzenie warzyw. Co myślisz właśnie o takich prebiotykach, probiotykach, jogurtach? Jak wspierać? Czy każdy może na przykład takie jogurty domowo na przykład? Nawet są badania, że osoby, które takie jogurty, kefirki sobie robiły same, to żyją dłużej.
Bo bifidobakteriów, jak się rodzimy, to jest ich najwięcej, potem w miarę upływu lat nam ubywa. Wobec tego doszczarcając sobie, a one dbają o jakość jelit. I te naturalnie robione, tak jak mówisz, to one będą najskuteczniejsze, najlepsze, najpiękniejsze, najzdrowsze i tak dalej. Natomiast producenci, dodając jakieś szczepy bakterii, to na szczęście to są już martwe szczepy albo części tych białka tych bakterii. Czyli nawet jeśli dodasz żywe kultury, to i tak to nie są te moje kultury bakterii. Czyli dalej, plus jeszcze część producentów robi to uczciwie i to jest faktycznie można tylko rzadko znaleźć, ale część dodaje różne żele, konserwanty, czyli nawet środki zmieniające, a nieraz nie nawet owoce, czy jakieś resztki, kawałki jakichś substancji, które niestety nie są już tak wartościowe. Czyli najprostsza rzecz, czyli tak jak samemu się zrobi, z tymi szczepami bifidobakterium, to by była najskuteczniejsza, najpiękniejsza. I ludzie długo żyjący, jak były badania robione, to są ciężko pracujący fizycznie w dużych odległościach od centrów miejskich takich, czyli na słońcu i tak dalej, gdzie on nie szedł do sklepu, tylko sobie sam tą kozę, czy tam barana, czy tego nabiału sobie zrobił, to tam w górskich najczęściej wioskach, gdzieś daleko od cywilizacji, to tam te osoby żyły najdłużej, bo też jeszcze były w dobrych relacjach i mały poziom stresu był. Ale te kefiry rzeczywiście się okazuje, że ta mikrobiota wtedy jest dużo lepsza. Promujemy ją sobie, tak jak jedząc kiszonki. Jestem, mało tego, że góralką, to jestem Ormianką, a korzenie moje w ogóle są z Górskiego Karabachu, gdzie no wiemy, że jest tych 6 blue zones na świecie, tych miejsc, gdzie jest najwięcej stulatków, ale tak naprawdę tych miejsc na świecie jest więcej i zresztą Górski Karabach też stoi stulatkami, tam bardzo dużo właśnie było ludzi, którzy przekraczają tą 100 i bardzo ciekawe, swoje własne przetwory mleczne są produkowane, przepyszne, smaczne, jest żywa woda, tam jest górska woda, więc ze strumyczku, więc to uważam, że też jest bardzo ciekawy wątek w ogóle wody i tego, jaką ona ma moc. I przede wszystkim też odżywiają się roślinna jest dieta, że najpierw wjeżdża bardzo dużo ziół w ogóle, ogromnie dużo ziół i dopiero jak już człowiek tak naprawdę się naje tymi warzywami, to wjeżdża właśnie albo mięso, jagnięcina, albo rybka. I to tak właśnie jak zaczęłam zgłębiać tematy odżywiania, mówię, kurczę, jednak trzeba wracać do tego, co było kiedyś, bo tam mądrość... Tak. I zobacz, na początku było dużo błonnika, te zioła, najróżniejsze, super doskonale. Ja nieraz pokrzywę na wiosnę sobie jem tą pokrzywę pokrojoną i tak dalej. U nas estragon, bazylia ale nie blendujemy tego, bo niszczymy włókna nierozpuszczalne. One muszą być zjadane, gryzione. Dokładnie. Takie warzywka. A potem wjeżdża nawet jagnięcina czy ryby, spoko. Czyli najpierw uszczelniamy jelita, potem oliwy, tam przecież też jest dużo i przypraw, no to, a na końcu jak już węgle, to jako prebiotyk działa skrobioporna, czyli zimne ziemniaczki, zimny makaron z takich wartości, na przykład płaskórka, samopsza, orkisz, takie makarony. W ogóle jak uważasz, że jeść? Czy można jeść tak jak Phanas, Matrix i system, żeby jeść od rana do nocy bez końca? Nie. Najlepiej jeść 2 razy dziennie. Oczywiście każdy indywidualnie musi zrobić sobie holistyczną ocenę zdrowia, zobaczyć jak ma wątrobę, serce, układ krążenia, na jakim jest etapie. No ale jeśli chcesz zobaczyć, co się będzie działo, jeżeli zrobisz 18 na 6 albo 16 na 8 godzin, czyli jem w tym oknie powiedzmy 6 godzin czy 8 godzin. Na przykład ja tak robię, jem lunch o 12, rano wstanę, sobie kawę wypiję, ale jem lunch o 12 i obiad o kolację o 18 i od tej 18 nie jem. Czyli ta wątroba do tej 12 następnego dnia czasu i przewód pokarmowy ma czas się uspokoić, a nie, że ja wrzucę przegryzki sobie co jakiś czas, bo mi reklamy pokazują, masz spadek energii, to sobie... No właśnie, bo jak... Wszystko odpocznie, trzustka odpocznie, no wszystko odpocznie. I nasze ciało bardzo lubi regularność, rytmy, czyli jak moje ciało czuje, czy jelita, że o 12 będzie lunch, no to on się przygotowuje, zaczyna produkować i jest ten lunch. O 18 obiad o kolacja, on to zrobi, ale wtedy ja łatwiej zasypiam, a nie, że zjem o 21 i potem próbuję zasnąć o 23 czy o 12, a ten przewód pokarmowy jeszcze mieli. Czyli, a tutaj jedzenie białka, tłuszczyk, super, bo nie podnosi insuliny. Nam się to wszystko będzie spójnie tutaj sklejało, cały czas. I rytmy, chodzenie spać o tej samej porze, żeby spać 7-8 godzin, wtedy się autofagia włącza, mózg sobie pooczyszcza wszystkie rzeczy, ale robienie tych przerw, na przykład można zjeść o 10 i 18, każdy indywidualnie niech zrobi i w tym oknie może jeść. I też a propos stulatków, posty są bardzo dobre, czy detoksykacja, detoks sobie zrobić ten włos. No właśnie, kiedy mamy post? No właśnie na wiosnę, jak było mniej. To jest super, bo organizm może te złogi, te stare jakieś tam przenośni, mamy jakieś blizny, jakieś wzrosty, to sobie musi to białko zużyć. No to on ze śmieci będzie sobie to spalał i tego się pozbędziemy w tym czasie. Natomiast jak sobie cały czas coś słodkiego energetycznie doładujemy, bo nam się to podoba, bo że to jest takie fajne, sprytne czy wygodne, że ale sobie dogodzę, no to sobie szkodzimy tak naprawdę. Bo też ci stulatkowie, jak ja z nimi rozmawiam, to ja się pytam, w ich okresie życia były okresy głodu.
A to siedział w więzieniu, a to gdzieś był wywieziony, a to i tam, że były te okresy i ciężkiej pracy fizycznej, czy w obozach. Czyli to są te osoby, które jeśli już przetrwał tamten okres, to teraz żyje 90, ja mam teścia 99 lat, który ma poglądy mojej córki, także zupełnie fajny, świadomy facet, twórczy, coś niesamowitego. I on w swoim okresie życia miał takie momenty, także tam nie było nadmiaru tego dobrobytu, co my mamy w tej chwili, tylko to jest w cudzysłowie ten dobrobyt, bo to Ale jest wiesz, bardziej właśnie to toksyczne. jest bardzo ciekawe, bo moja babcia ma lat 98 i jest w bardzo dobrej formie umysłowej. Tam jest zero demencji. Ona biedula już nie widzi, ale to jest też ciekawe, że jak człowiek jest przyzwyczajony, że on cały czas, wiesz, intelektualnie pobudza się, to już nie może czytać, a kochała czytać, to bez końca na YouTubie słucha, wiesz, jakichś tam wywiadów, podcastów, ona cały czas odżywia swój mózg. Ale ona bardzo ciekawie też opowiada o tym, że akurat pochodziła z rodziny, gdzie jakby niedostatku nigdy nie doświadczyła, nawet w czasie wojny. Wręcz pomagali, wspierali mnóstwo rodzin wokół, bo był głód faktycznie. Natomiast babcia mi mówiła, że niesamowite było to, że ją po dziś dzień to dziwi, że mięso jest na stole dziennie, codziennie. Ona mówi, że pomimo tego, że nigdy niczego w domu nie brakowało, to mięso było w niedzielę, raz w tygodniu, kiedy cała rodzina siadała i to było takie odświętne danie. Nikt nigdy nie używał, nikomu nie przychodziło do głowy, żeby codziennie jeść mięso. I nam się wydaje, że to jest dobrobyt, a to nie jest dobrobyt. Powiedz jeszcze o, no bo już jak tak mówimy, że dobre, no tyle rzeczy niedobrych, no to trzeba się odżywiać. To jest superfoods. Ja jestem wielką fanką właśnie dokarmiania, dożywiania. Opowiedz, co byś polecał w naszej szerokości geograficznej? Tutaj orzechy włoskie byłyby dobre, bo one mają omega-3 też, oczywiście to roślinne, ale jako takie to tak, bo na przykład orzechy brazylijskie czy nerkowca mają dużo selenu i żeby nie przekroczyć tych dawek, bo profesor Jan Lubiński zrobił taką tabelę, gdzie wykazuje, że jeśli osoby się mieszczą w tych zakresach wskazanych, na przykład selen 100-110, a niskie mają poziom arsenu ołowiu, czyli to jest arsen na przykład poniżej 0,6, to ryzyko zachorowania nowotwór spada niemal do zera, jeśli nie ma mutacji genetycznych. Ja bym jeszcze insulinoporność wykluczył, żeby to nie powodowało promocji. Czyli jeśli te trzy rzeczy sobie ogarnę, mutacje genetyczne, onkopakiet i insulinoporność wykluczę, no to praktycznie nie ma logicznego uzasadnienia, że coś mi się może wywrócić w życiu. Czyli i mogę sobie te badania robić co jakiś czas. Także do superfoods jak No i najbardziej. jeszcze używki, stres, pewnie brak snu mogą też jednak te stany zapalne, prawda? Tak, stres bardzo mocno. On dopala, robi razy 5 ten stan zapalny. Ale już przynajmniej jakby od strony odżywiania, tu już mogę być w miarę spokojny, że tu sobie krzywdy nie robię. To działa w dwie strony, czyli stres też będzie zmniejszał sprawność działania układu pokarmowego, czyli gorsze wchłanianie witamin, minerałów, zwiększa ryzyko nieszczelności, właśnie stres. Spada ilość limfocytów T w stresie, czyli on wpływa na sposób odżywiania, o może tak. Dlatego stres i dieta, no to są te plus warunki środowiskowe, te trzy rzeczy, które są do ogarnięcia z naszej strony. Ale wracając do superfoods, to są rzeczy, które tak, oczywiście, najbardziej są wartościowe, żeby na to zwracać uwagę. No i tutaj akurat wymieniłem orzechy włoskie, ale jest dużo takich rzeczy, które... Kiszonki nie możemy zaliczyć do superfoodsów, Cudowne. prawda? Tak, bo one już są prebiotykiem takim dla naszej mikrobioty. Robią dobre środowisko, bo tam nie ma cukru oczywiście, który je niszczy, mikrobiotę, a jest początek dobrej fermentacji. Tam już są te dobre bakterie i one zwiększają szanse na to, że ta bioróżnorodność, bo to o to chodzi, żebyśmy mieli jak najwięcej bioróżnorodnych szczepów, bo wtedy przy okazji różnych infekcji, wirusów, pasożytów, bakterii, mamy szczepy, które nam pomogą to zwalczyć. I to chodzi o tą bioróżnorodność. Czyli jeżeli się tego pozbywamy, bo czegoś konkretnie nie jemy, no to jak już zaczynamy jeść tą cebulę, to najpierw właśnie po małych ilościach, czy kiszonki stopniowo. Można się wspomagać probiotykami bardzo dobrze, tylko każdy musi sobie dobrać konkretny, który chce zrobić. Czy to będzie Lactobacillus, czy Bifidobacterium, czy Rhamnosus, czy Reuteri, to już co chcemy osiągnąć, to takie sobie możemy. Rhamnosus na przykład zwiększa produkcję serotoniny. Jeśli jest mniejszy stan zapalny w jelitach, to potem lepsza jest produkcja serotoniny w mózgu, bo ona tam nie przenika. Ale serotonina odpowiada za poczucie szczęścia. No właśnie, krótko to mówiąc, jest też bardzo ta ciekawe. nasza mikrobiota, ja nawet dzisiaj tak napisałem gdzieś, że jeżeli chcesz znaleźć sens życia, to zacznij od jelit. Dokładnie tak. Co jesz, tak się będziesz, przecież nawet są powiedzenia, przez żołądek do serca. No, co jesz, to już są ludowe powiedzenia. Ty też bardzo fajnie opowiadasz o tym, jak mimo wszystko cały czas jest bagatelizowany problem pasożytów, a ja absolutnie, ze mną rezonuje ten problem, bo wszyscy ci, którzy funkcjonują, mają rodziny, dzieci, pieski, zwierzaczki i to jest fenomenalne, że właśnie
odrabaczamy swoje zwierzęta, zapominamy o sobie, nikt nam też głośno o tym nie przypomina, wręcz przeciwnie, są lekarze, którzy zniechęcają nas, a przecież wiemy, że badania, no tylko nieznaczny odsetek tych badań jest w stanie nam faktycznie wykazać obecność pasożytów, nawet wtedy, kiedy one są i szaleją. Opowiedz, jakie badanie warto by było zrobić, zanim podejmiemy decyzję o tym, jaka suplementacja, a jaką suplementację warto lub leczenie włączyć u każdego. To jest kilka rzeczy, jeśli chodzi o pasożyty. Jedną sprawą jest, jak robimy kał na jaja pasożytów, żeby wykryć, jakie mam pasożyty. Najczęściej niestety jest ich kilka różnych. To nie ma tak, że mam tylko jednego. No to już jest problem. No to kał na jaja pasożytów trzeba zrobić 3 kolejne próbki co 2-3 dni, żeby trafić, kiedy akurat ten pasożyt złożył jaja. Wobec tego no, możemy czekać, że będą objawy swędzenie pieczeni odbytu, czy jakieś objawy ze strony przewodu pokarmowego, czy skóry i wtedy zrobić te badania. No ale najlepsze laboratoria są w stanie wykryć takie jaja w 7, 10, 20%, czyli też nie wykryją nam 100, czyli mogą być fałszywie ujemne. No i już jest problem, bo mam wynik zrobiony, pojedyncze badanie, które wykrywa powiedzmy 50%, te potrójne jak zrobimy co trzeci, to już 90% i ma szansę wykryć, ale i tak sposób wykrycia, czy ilość metodami, które to jest analizowane, no nie wykryje, właśnie fałszywie ujemny będzie wynik. No i co wtedy nie leczyć? Czyli znowu mamy temat do ogarnięcia, czyli raczej po objawach się należy posługiwać. Dokładnie. Czyli jeśli masz leczymy kotka, nie leczymy wyników, tylko chorobę. Kotka, pieska, rybkę czy papuszkę, mamy kontakt, te zwierzęta biegają po ziemi, przecież na łapkach mogą przynosić pasożyty. No logicznie tak, czyli jeśli jest wieloletni problem z jelitami, z alergiami i tak dalej i przewlekłym stanem zapalnym, no to warto pomyśleć, czy czasami to nie są pasożyty. No i teraz na część pasożytów polskiej populacji to jest glista, owsik i lambie, częściej. No to i teraz tak, owsiki dotyczą według badań, bo sprawdzałem, to jest 10 do 40% dzieci ma owsiki. I jeśli ma owsiki, to jest większa drażliwość, on nie chce jeść, nie ma apetytu, bezsenność w nocy, w ciągu dnia jest płaczliwy, chce słodkiego oczywiście, bo to mu najłatwiej, pasożyty też chcą słodkiego, napady jedzenia słodkich rzeczy. Powiedzmy może też, że dzieci w ogóle do 3 roku życia to w ogóle nie powinny mieć dostępu do cukru. No raczej. W ogóle nie, no właśnie. No raczej. Nie powinny nic dostawać. Tak, bo robi stan zapalny, masakruje makrobiotę. I je uzależnia. I bardzo często ta fruktoza głównie. I bardzo często jak już jest stan zapalny, no to są jakieś objawy, a przy pasożytach może być to nawracające zapalenie migdała i tak dalej. Oni dostają antybiotyki, o to chciałem powiedzieć. To jeszcze... U dorosłych taka chrypa czasami tak, bywa, drapanie prawda? w gardle. Jest taka specyficzna. To jak dostanie takie dziecko antybiotyk, który będzie brało, bo jest alergia albo coś tam z płucami czy ze skrzydłami, to jest odczyn na zatakane zatoki, właśnie na te pasożyty. No to, czy nietolerancję kazeiny, czy glutenu, no to te antybiotyki jeszcze bardziej zmasakrują tą mikrobiotę. I potem już mamy worek otwarty nieszczęść na całe życie długie. I widzimy, jak to dziecko rośnie, jak się rozwija. Czyli no pomyślmy o tym, co by tu zmienić w tej diecie, co wywalić na 2-3 tygodnie poobserwować i czy na przykład takie dziecko 3-4-5-latka, jak on się bawi w pajskownicy, w przedszkolach, w żłobkach, to wszystko biorą do buzi przecież te dzieci. Tak, kotki, pieski biegają. Rączki nie wiem, pod paznokciami, ogryzają paznokcie, czyli to tam też jest dodatkowe ognisko. No i to dotyczy 10 do 40% dzieci. Ja myślę, że duży przyczynek jest niedoszacowanych. Natomiast u dorosłych to jest 5-7% lambia czy glista. To nie są jakieś takie spektakularne ilości. Natomiast jeśli ktoś ma przewlekłe objawy, no to niech to rozważy, czy czasem nie są to pasożyty. Bo jeśli jest przewlekły stan zapalny, to może wynikać z nietolerancji pokarmowej, właśnie kazeina, gluten, żywność wysoko przetworzona, ale też i pasożyty. Ale ja na przykład mam w swoim najbliższym otoczeniu lekarzy, którzy mówią o tym, że regularnie, bez badań, raz do roku odrabaczają się całymi rodzinami, no bo właśnie mają małe stosunkowo dzieci, mają zwierzaczki, wolą po prostu całą rodziną raz do roku to zrobić i mieć, że tak powiem, czyste sumienie, niż gdybać, czy mamy, czy nie mamy, robić badanie bez końca. Założenie wolą zrobić taką na zasadzie takiej profilaktyki. Część pasożytów składa jaja co 4 miesiące, to wtedy lepiej co 3 miesiące się odrobaczyć. To się bierze jedną tabletkę często, są takie różne preparaty, ale też możemy im utrudniać życie, jedząc właśnie goździki, imbir i tak dalej, żeby te pasożyty się źle u nas Pestki. Pepaj, tak, oczywiście. Czyli możemy tak to sobie robić, ale dbając o naszą odporność. Pasożyty nam kradną witaminę D3, kradną nam cynk, czyli jeśli mam przewlekłą anemię, niedobory D3 powinno być 60-80, tak większe poziomy, czy cynku mam niedobór, no to włosy wypadają, ciągle stan zapalny, anemia cały czas. No to czy to nie są właśnie pasożyty? Tak. A nie, że przez całe życie biorę żelazo. Suplementujemy witaminę D3, a pomimo suplementacji cały czas niski poziom. Tak. No właśnie, no
to też sposób, w jaki ty czytasz wyniki badań jest fenomenalny, jak ty łączysz te kropki, że to jest eozinofile dużo, aha, to znaczy, że może być to, a tu ferotyna. To jest niezwykle, tak eozinofile, bym tak. chciała, żeby wszyscy patrzyli tak na wyniki badań, tak jak ty to robisz, albo przynajmniej, żeby uczyli młodych lekarzy, jak to robić. Pięknie to opowiadasz. No to wracając do tych suplementów. Wiem, że kwasy omega-3 to jest twoje absolutne i zresztą absolutnie zgadzam się, że to jest bardzo ważny element walki ze stanem zapalnym. Witamina D3 w większości Koniecznie. swojej, oczywiście warto zrobić badanie, no ale większość z nas pewnie ma niedobór. I też jeszcze te normy w Polsce są zaniżone, prawda? Co jeszcze? Magnez. Cytrynian może być na noc, też ułatwia pracę przewodu pokarmowego. Probiotyki. Dobrana indywidualnie też warto je zmieniać i stosować prebiotyki, czyli jeść skrobioporno, warzywka, żeby był błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. I każdy musi sobie dobrać, które chce probiotyki. Poza tym są dedykowane probiotyki, które poprawiają właśnie produkcję serotoniny, uszczelniają jelita, produkują śluz, walczą z infekcjami. Także konkretny probiotyk, konkretny cel. Nawet się niektóre nazywają a tak, żeby nam sugerować, na przykład stres jest w nazwie probiotyku, czyli też tam są te szczepy, które obniżają i to faktycznie działa. Po 30 dniach stosowania są badania, że ten poziom kortyzolu się obniża, no bo tutaj się robi mniej stanu zapalnego. Tak jest. Bo to działa w dwie strony. Ma więcej stanu zapalnego, to jest to bardziej pobudzony. Chyba 80% sygnałów wręcz z dołu 80, do góry a 20 idzie w drugą właśnie, stronę. Więc tak naprawdę zobacz, jak to pokazuje. To chociażby to pokazuje, jak niezwykle istotne jest to, co my w siebie wkładamy, co my jemy. Co jeszcze? Cynk i selen. Możemy zbadać poziom cynku. No właśnie tutaj też mechanizm jest taki, że pasożyty nam to kradną, żebyśmy nie mieli odporności, wobec tego jak podniesiemy sobie odporność, ale też na podstawie wyniku. Żebym ja widział, czy ja mam tego cynku za dupach, też jest norma dla kobiet 5600, 6100, żeby nie przedawkować, bo to też będzie działało niekorzystnie. Co za dużo, to niezdrowo, ale też jak jest za mało, to wtedy można. I cynki, to pestki dyni na przykład też nie i w suplementy, bo suplementy mają swoje otoczki, mają swoje dodatki i tak dalej, czyli w sposób naturalny jest najprościej. Czyli właśnie pestki dyni, słonecznik, sezam, jeśli chcemy wapń sobie uzupełnić. Tak, wiadomo, oczywiście i warto i trzeba, natomiast żyjemy w takim świecie, sama wiem, że żyję na bardzo wysokich obrotach, jestem matką 3 dzieci, jestem otoczona mnóstwem ludzi, którzy coś ode mnie chcą, więc czasami warto jest też mieć takie narzędzia, które nas wspierają, a pomagają, a nie zawsze możemy być tak super czysto żyć, tak jakbyśmy chcieli, więc dlatego wydaje mi się, że warto jest również tą suplementację sprawdzać, badać regularnie i jednak uzupełniać to, czego nam brakuje. Żelazo, jeżeli wynik nam pokazuje, że jest niski. To na podstawie wyniku, bo może do tego właśnie. dojdziemy, jakie badania robić, to jeśli się robi poziom ferytyny, ona jest bardzo niska, to jest białko gromadzące żelazo, taki magazyn. Kiedy jest poziom niski ferytyny? Kiedy mamy przewlekły stan zapalny w śluzówce jelita, czyli albo nietolerancje pokarmowe, albo ta żywność wysoko przetworzona, to nam tworzy stan zapalny. I to ryzykujemy wtedy insulinopornością. No to wtedy poziom ferytyny będzie niski. Ja właśnie w ten sposób tak przenośnie mówię, ile procent jelit mi jeszcze zostało, bo norma jest tam od 13 do 150 czy do 200 w zależności od badań, a ktoś mi przynosi wynik 20 albo 7. Czyli mam coś do zrobienia i to proszę, zrobię bez wymówek. Na podstawie tego badania muszę zrobić, żeby ta ferytyna była minimum, taka bezpieczna, jest powyżej 60. Czyli tu też jest coś do wykonania, żeby nie miał przewlekłe leczonej anemii. Czyli zmiana diety, niepasożyty, wywalić żywność wysoko przetworzoną, żeby ten stan zapalny zgasić. No i odbudować probiotyki i błonnikiem, rozpoczynać tą szczelność jelit. To wtedy ta ferytyna ma szansę się podnieść. A tak to do końca życia będę brał co chwilę preparaty żelaza, tylko że preparaty żelaza nawet jak biorę, to ja muszę mieć białko całkowite we krwi dobre, no bo jeśli nawet w ogóle będę stosował żelazo, to ono się musi włączyć, transportować, musi być dowiezione do szpiku, tak, gdzie tam... cała masa mechanizmów. Tak, to nie jest tylko, że ja sobie wezmę, a jak ktoś poda dożylnie, to już więcej nie będzie tego robił, można wpaść we wstrząs. Czyli nie idźmy tak ślepo, tylko zwróćmy się znowu na stan jelit i tam zacznijmy. Innym takim badaniem jest poziom kwasu moczowego. Jeżeli jest powyżej 5, to ryzykujemy, że może się pojawić nadciśnienie, bo on mówi o stanie epitelium na błonku. Ale to wtedy, kiedy duże mięso na przykład jemy, tak, prawda? Tak, kwas moczowy, cukier podnosi kwas moczowy, żywność wysoko przetworzona podnosi poziom kwasu moczowego. Krótko mówiąc, znowu robię konkretne badanie i mam coś do zrobienia. Tak jak robię D3, mało, to biorę. Czyli jak przyjdę i powiem, że tak pięknie jem, a ty spojrzysz na badanie i powiesz, oszukujemy. Tak, to właśnie po kwasie moczowym ja widzę, że ktoś oszukuje, że dalej je coś, co mu podnosi poziom kwasu moczowego, ale to jest taki prognostyczny źle czynnik. Czyli będzie potem uszkodzenie stawu, będzie na wózku jeździł, albo będzie musiał sobie wspomagać ten stan. Natomiast co żywność, warzywa są zasadowe, one to odwracają, sok cytryny odwraca, ocet jabłkowy to odwraca i mogę przynieść wynik dobry.
dobry, czyli wiem, co zrobić. A DHEA, bo ty też często dosyć o tym mówisz. Dlaczego to jest ważne? Nasze nadnercza produkują dehydroepiandrostendion i z niego organizm potrzebuje estrogeny czy testosteron, to sobie to produkuje. I możemy zbadać tego poziom. To jest takich eliksir młodości, można powiedzieć, że do 30 roku życia, 35 my mamy taką górkę. Tam jest norma na przykład od 1 do 7, mamy 6, 5, 7. Dobry poziom i organizm sobie to produkuje, bo estrogen i testosteron jest potrzebny, żeby było libido. Jak nie ma u dziewczyny poziomu testosteronu i estrogenów, stres zabiera, kortyzol zabiera estrogen, prolaktyna zabiera estrogeny, progesteron, problem zajście w ciąży. Krótko mówiąc, ta dehydroepiandrostendion jest takim buforem, że jak organizm na moment, to wtedy sobie produkujemy z tego dehydroepiandrostendion. I możemy to sobie zbadać we krwi, No jak ktoś ma właśnie. 50 lat, 40 czy 60 i jak się okaże, że ma 1 albo 1,5, no to taki wynik, no to może spróbować sobie suplementować i dziewczyny zaczynają od 5 mg 2 tygodnie, potem 10 rano, potem 15, dochodzą do 25, a chłopak zaczyna od 10 sobie przez tydzień, 2, a potem dochodzi do 50 stopniowo rano i z tego sobie organizm robi ten testosteron i estrogeny w odpowiednich proporcjach. Nawet są dopochwowe preparaty dla dziewczyn, które nie chcą stosować hormonów estrogenów, ale dopochwowo jak sobie DHEA stosuje, to ta śluzówka też się szybciej regeneruje, bo Ale sobie to powstaje na przykład estrogen. dla kobiety, zanim wejdzie w okres menopauzy, warto go, Super, żeby tak. I nawet jest przedłuży bez sobie recepty. pewnie też... Tak, ten poziom uzupełnić sobie i tam fajnie się to odbudowuje do takiego pewnego poziomu, ale kluczem jest dobra stan mikrobioty w jelitach. Bo ja zauważyłem, nawet jeśli te dziewczyny stosują adaptogeny, to nie działa, jeśli je żywność wysoko przetworzono. Krótko mówiąc, jeżeli ja jestem zanieczyszczony, zaczadzony, to mi żadne leki tak skutecznie nie będą działać, czy jakiekolwiek dobre działania. Natomiast jeśli tu mam ogarnięte, to na tym poziomie, jeśli jeszcze zastosuję właśnie dehydroepiandrostendion, czy te adaptogeny, ashwagandę na przykład, no to się nam się cuda zaczynają dziać wtedy. I to fajne, bo to taka nagroda. Coś zmieniłem dla siebie i jest efekt. Od czego tu zacząć, żeby w ogóle wiedzieć, jak się sobą zająć? Wiadomo, że zaczynamy od tego, że całkowicie odstawiamy te czynniki zapalne z żywienia, to można na start zrobić. Natomiast jakie badania warto zrobić, żeby mieć takie szerokie pojęcie o tym, jak nasze zdrowie wygląda? Znaczy badania obrazowe, USG piersi, czy chłopak to prostaty, jamy brzusznej bezwzględnie zrobić i USG tarczycy plis. Jak ktoś nigdy nie robił, to niech zrobi, bo się może okazać, że jest za mała. Tego w badaniach krwi nie widać. To są badania i ocena objętości tarczycy, żeby wiedział w mililitrach. Natomiast tego badania w krwi nie widać. Natomiast jak zrobi USG, to zobaczy, że tam są guzki torbielte, jaka jest objętość i coś wie, czy w prostacie, czy w jelicie, czy w obrębie jamy brzusznej, bo tam się nagle okazuje, że jest guz nadnerczy, bo przypadkowo zrobione badanie. Krótko, bardzo ważna rzecz. Zrobić to USG. Tych rzeczy. Oczywiście ginekologiczna, macica, jajniki, to nie ma tematu. Wiadomo. Natomiast z badań krwi, z którymi jest trudno dyskutować, no to mutacje genetyczne, czy ja w ogóle mam jakieś mutacje, warto na starcie wiedzieć, to sobie badamy geny.pl. Teraz w życiu. Tak, no jak za 10 lat wykryją nowe geny, to można powtórzyć, czy się coś mi zmieniło, ale już dobrze wiedzieć, że ja nie mam żadnych mutacji, albo że mam i nie mogę zajść w ciąży, coś mi to zmienia, czyli to jest taka fajna rzecz. Druga, onkopakiet. Czyli na przykład, jeżeli jestem mamą 2 prawie dorosłych córek, to warto już je zrobić to dzisiaj, żeby wiedzieć, gdzie są na przykład ewentualnie ryzyka i z tym walczyć lub ewentualnie... To zmienia potem profilaktykę, bo jak ja mam mutację, genety BRCA, BRCA2, PALB2, rekiczek, jest tam tych mutacji trochę, jeśli chodzi o ryzyko raka piersi na przykład, no to mamografia USG wykryje 40%. A ja wtedy wiem, że mam... Rezonans wykryje 90%. Ja wtedy robię rezonans. Poza tym, jak mam mutację, to nie mogę antykoncepcji stosować do 25. Nawet niektóre prace piszą do 30, bo to zwiększa ryzyko raka piersi. Czyli jeśli ja wiem, że mam mutację, to ja tego już nie zrobię. A jak nie wiem... To czemu ginekolodzy, młode dziewczyny nie wysyłają najpierw na te badania, zanim na przykład wypiszą antykoncepcję? To są dane z kilku lat. A ci, co pracują... Znaczy, to profesor Jan Lubiński dokładnie, on wyszukuje tych mutacji. Też PALB2 teraz niedawno znalazł jako pierwszy na świecie. Potem tam inne ośrodki też to potwierdziły. Także zanim Słuchajcie, to się... mamy młodych dziewcząt, kobiet, rozmawiajcie ze swoimi córkami, że zanim się zdecydują na antykoncepcję, warto jest takie badania zrobić dla swojego własnego bezpieczeństwa. Tak, i na swoją przyszłość, bo Angelina Jolie zrobiła, miała tę mutację i potem konkretne kroki podjęła. I to jest mutacje. Onkopakiet, 6 minerałów, to jest cynk, selen, arsen, katów. Ja mówię na stronie nawet tadeuszoleszczuk.pl, wymieniłem te linki, żeby już nie szukać. I jak się kliknie, to przyjdzie SMS-ek z tymi wyliczeniami. Można później zrobić, ale tam jest napisane, w którym laboratorium to dobrze zrobią, bo to onkopakiet kosztuje 150 zł, a nie 1000, bo są laboratoria, co robią za 1000 i źle to zrobią i ja z tego nic nie jestem w stanie odczytać. No i trzecia, holistyczna ocena zdrowia. Tam są przeciwciała, tam jest współczynnik HOMA wspominany, czy ja mam insulinooporność, czy nie. Takie krótkie przeciwciała tarczycowe, antytypu, antytegi, jeśli mi się okaże, że tarczyca jest za mała. Krótkie, ferytyna, kwas moczowy, D3, B12, krótkie rzeczy konkretne, z którymi trudno dyskutować, jeśli tam wyjdzie coś do zrobienia. No idziemy, wynik jest po południu i już wiemy, co mamy robić. Jasne. No dobrze, no to w takim razie chyba oczywiście poziomy witamin też warto zbadać na start. No to już dużo wiemy
nie? I potem można włączyć sobie suplementację, która będzie nas wspierać, ale chyba konkluzją naszego spotkania mimo wszystko dla mnie jest to, że odżywianie nie powinno być ani dietą, ani głodówką, ani mordęgą, tylko powinno być stylem życia. Tak. I zachęcam wszystkich, sama jestem na tej drodze i wiadomo, że każdego dnia to jest tak, że jednego dnia jest lepiej, drugiego dnia czasami troszkę gorzej, ale jak już się wejdzie na tą ścieżkę, to z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz mniej tych błędów się popełnia, dlatego że się widzi różnice w samopoczuciu, Tak. w tym, ile się ma energii, ile taka kobieta na przykład może dać tej energii, podzielić się z innymi. Więc myślę, że taki wniosek dzisiaj mam ja, że odżywianie jednak powinno być stylem życia, a zresztą tak naprawdę odżywianie jest jednym a nawet pierwszym filarem długowieczności. A Tak. o długowieczności jeszcze, Tadeusz, będę chciała z tobą porozmawiać w kolejnym odcinku. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję.